Malbork, rok 1404. Witam serdecznie widzów i słuchaczy moich opowieści historycznych. Wyobraźcie sobie noc, gdy mury Malborka drżały od głosu tłumu, a cienie rycerzy tańczyły w świetle setek pochodni. Noc, w której stal zderzała się ze stalą, drzewce kopii kruszyły się na arenie, a każdy oddech parował w chłodnym powietrzu. Noc, która zapisała się w historii, bo pewien polski rycerz nie pozwolił jej się skończyć. Tą nocą rządził Dobiesław z Oleśnicy, herbu Dębno. Czy zostaniecie ze mną, aby posłuchać o nocy, gdy jeden polski rycerz w sercu Malborka, w sercu państwa zakonu, w świetle płonących pochodni, rzucił wyzwanie całej elicie europejskiego rycerstwa i nie przegrał ani razu, bo ta historia jest warta, by ją opowiedzieć. Zapraszam Was na niesamowitą historię turnieju, który przeszedł do legend polskiego rycerstwa. Szkoda tylko, że o tym się nie mówi. Król Polski Władysław Jagiełło od 24 lat na tronie przybył do Malborka, by negocjować z wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego Konradem von Jungingenem. Traktaty, rozmowy o żmudzi, granice rozejmu, a krzyżacy mieli własny sposób, by pokazać siłę. Zorganizowali turniej rycerski ku czci polskiego króla, bo nic tak nie podnosiło prestiżu zakonu, jak pokonanie w szrankach rycerzy z całej Europy. Przyjechali rycerze z Pomorza, Czech, Saksonii, Bawarii, a wśród nich znani mistrzowie kopii. Możliwe, że nawet Kuno von Liechtenstein, który w tych latach pojawiał się na turniejach w Prusach jako jeden z najlepszych kopijników zakonu. Nie mamy też pewności, czy na udeptanej ziemi stanęły takie znakomitości zakonu, jak Markwart von Salzbach, Heinrich von Plauen, Jan z Aragonii. Jeśli tak, to tym bardziej trzeba wspomnieć i pamiętać o wielkiej polskiej wiktorii tego turnieju. Polska delegacja także miała swoich rycerzy. Być może wśród nich młody Zawisza Czarny, być może Jan Koblański, choć kroniki nie wymieniają ich udziału w tym turnieju. Ale jedno imię znamy na pewno. Dobiesław z Oleśnicy. Zanim opowiem Wam o tej nocy, musicie go poznać. Dobiesław z Oleśnicy herbu Dębno urodził się około 1370 roku, jako potomek możnego rodu. Był synem Dobiesława Kurozwięckiego, brata Jana Oleśnickiego, a później stryjem Zbigniewa Oleśnickiego, przyszłego kardynała. To rodzina, która z biegiem lat stanie się jednym z najpotężniejszych rodów Polski. W młodości Dobiesław wyróżniał się nie tylko siłą i kunsztem rycerskim, ale i obyciem dworskim. Służył na dworze Jagiełły, szybko zyskując zaufanie króla. Był człowiekiem wojny i polityki, ale także mecenasem. Fundował kościoły, budował zamki, w tym zamek w Rymanowie i kościół świętego Zygmunta w Sienne, który stanie się jego miejscem pochówku. Ale w roku 1404 był jeszcze młodym, żądnym chwały rycerzem i tej nocy w Malborku miał zapisać się w tej legendzie. Dziedziniec zamku w Malborku oświetlają pochodnie. Wokół pod łukami krużganków stają dostojnicy zakonu, krzyżacy w białych płaszczach, goście z zachodu. Na honorowym miejscu siedzi król Władysław Jagiełło, a obok niego Konrad von Jungingen, spoglądając z dumą na swoich rycerzy. Turniej trwa od południa. Kolejni rycerze wjeżdżają w szranki, kopie uderzają w tarcze, łamią się, czasem jeden z rycerzy spadnie z konia, czasem obaj. Tumult, wiwaty, czasem syk zawodu. Krzyżacy triumfują w większości potyczek, wystawiając swoich najlepszych braci. Ulricha von Jungingena, rycerzy z Pomorza, Saksonii, Czech. Polacy walczą dzielnie, ale przewaga gospodarzy jest wyraźna. Zapada zmrok, ale nikt nie chce kończyć turnieju. Płoną kolejne pochodnie, muzycy dmą, wrogi, werble rozbrzmiewają. Wtedy król Jagiełło daje znak.
Na plac powoli wjeżdża rycerz w czerwonym płaszczu z białym krzyżem, herbu dębną, hełm z zamkniętą przyłbicą, kopia w dłoni, koń kroczy spokojnie. To Dobiesław z Oleśnicy. Rozpoczyna się turniejowe starcie, które przejdzie do historii Malborka. Pierwszy przeciwnik, rycerz Czech, gotowy. Ruszają, zderzenie, Czech spada z siodła. W tłumie zapada cisza, po czym rozlega się okrzyk. Drugi przeciwnik z Prus, jeszcze pewniejszy siebie, poprawia zbroję, rusza. Znowu zderzenie i znowu przeciwnik na ziemi. Konrad von Jungingen wzywa kolejnych. Mówią, że mogło być nawet 5, 6, 8 rycerzy. Jeden po drugim, każdy lepszy od poprzedniego, a Dobiesław pozostaje w siodle. Mija północ. Widać parę wydobywającą się spod przyłbicy. Konie dyszą, pochodnie migotają na wietrze. Ale Dobiesław nie ustępuje. Wielki mistrz zły, że Polak kompromituje rycerzy zakonu, wysyła kolejnych. Może nawet próbował wzywać Kunona von Liechtensteina, jeśli był tego dnia w Malborku. Ten słynny rycerz zakonu mógł odmówić, widząc, jak polski wojownik zrzuca kolejnych z siodła. Do 3 w nocy walczył Dobiesław. Zmęczenie dawał się we znaki wszystkim, ale on trwał. Nie znalazł się nikt, kto zdołałby strącić go z konia. Noc się kończy, gwiazdy gasły nad Nogatem, a Malbork milczał. Na dziedzińcu panowała cisza, gdy Dobiesław z Oleśnicy zsiadł z konia. Król Jagiełło patrzył z dumą. Wśród Polaków rosła duma i szacunek do rycerza, który nie ugiął się pod naporem elity europejskiego rycerstwa. Tego dnia polski honor i kunszt rycerski zatriumfował nad pychą zakonu. Po turnieju Dobiesław wrócił do służby u boku króla. W 1410 roku podczas bitwy pod Grunwaldem stanął na czele chorągwi oleśnickiej z białym krzyżem na czerwonym tle, którą wystawił własnym sumptem. Towarzyszył mu syn Piotr, łowczy sandomierski. Podczas oblężenia Malborka po Grunwaldzie Dobiesław był jednym z 2 rycerzy obok Jana Kobleńskiego, którzy wdarli się do miasta. Jak pisał Długosz, pewno zdobyliby miasto, gdyby pomogło wojsko. Był sygnatariuszem aktu Unii Chorodelskiej w 1413 roku, pokoju mełańskiego w 1422 roku, obecny przy wystawianiu przywileju czerwińskiego i jedleńskiego. W 1435 roku podpisał pokój brzesko-kujawski, kończący kolejną wojnę z zakonem. Piastował urząd kasztelana wojnickiego, lubelskiego, sandomierskiego, był starostą krakowskim, a w końcu wojewodą sandomierskim. Budował zamki, fundował kościoły, dbał o ziemię, z której pochodził, ale jego legenda narodziła się tamtej nocy w Malborku. Dobiesław z Oleśnicy zmarł w 1440 roku. Został pochowany w gotyckiej krypcie w kościele w Siennie, który sam ufundował, a epitafium umieszczono na Świętym Krzyżu. Pozostawił po sobie potężny ród, z którego wywiedzili się Jan z Sienna, późniejszy arcybiskup gnieźnieński, Dorota, wychowawczyni córek Kazimierza Jagiellończyka, Andrzej Sienieński, właściciel Rymanowa oraz liczne potomstwo, które kontynuowało potęgę Oleśnickich i Sienieńskich. Turniej w Malborku w 1404 roku nie zmienił biegu historii. Nie zakończył wojny, nie przesunął granic, nie spowodował rozejmu. Dobiesław z Oleśnicy zatrzymał noc, zatrzymał Malbork w zdumieniu, zatrzymał Krzyżaków w poczuciu bezsilności. Dziś, gdy patrzymy na mury Malborka, warto pamiętać, że były takie noce, gdy jeden człowiek z kopią w ręku i krzyżem dębno na płaszczu potrafił obudzić w narodzie dumę. Bardzo dziękuję Damianowi Szymonowi Niteckiemu za pomoc i konsultacje historyczne podczas tworzenia tego filmu. W opisie filmu znajdziecie link do artykułu Damiana, na podstawie którego stworzyłem tą historię. Jeśli podobała Wam się ta opowieść o polskim rycerzu, który nie ustąpił pod naporem najlepszych, zostawcie komentarz, podzielcie się tym odcinkiem i zasubskrybujcie, jeśli chcecie więcej historii, które ożywają, gdy płoną pochodnie pamięci.
Do usłyszenia w kolejnym odcinku.